to był chyba jedyny plus tego, że zajęliśmy 5. miejsce. Miałem dużo czasu na odpoczynek, byłem 2 tygodnie z rodziną w ciepłych krajach i no, w międzyczasie w końcu mogłem jakieś tam swoje rzeczy pozałatwiać i naprawdę można powiedzieć, że wziąłem głęboki oddech. Jednym z głównych argumentów no to była na pewno propozycja finansowa. Drugą jakby rzeczą było to, że chciałem jeszcze w wieku 30 lat podjąć nowe wyzwanie i na pewno sprawdzić się, jakby to nie było w najlepszej lidze na świecie i myślę, że mogę jeszcze czegoś się nauczyć. Będzie to kolejne doświadczenie w ogóle i dla mnie, i dla całej rodziny. Znowu będziemy mieli do czynienia z nową kulturą. Ja myślę, że to był potrzebowałem jakiegoś nowego bodźca i stąd ta decyzja. Cele są no, ambitne, bo na pewno chcą grać, w końcu awansować do pierwszej 4, a jest to klub, który od 5 bodajże lat nieustannie stara się to zrobić i w tym roku znowu mu się nie udało, podobnie jak my walczy o 5. miejsce. Mówi się o tym, że będę grał z Vermilio jeszcze, bo mają oni się zamienić z Łukaszem Żegadło, natomiast oficjalnie jeszcze informacja nigdzie nie została podana. Jakby nie było, będę grał z bardzo dobrym rozgrywającym. Kolejnym jakby powodem do tego, że zdecydowałem się na Rosję, jest to, że jest tam włoski sztab szkoleniowy, jest znany w świecie trener i no, tu mam gwarancję tego, że jednak szkolenie i treningi będą w pełni profesjonalne i no, nie muszę się bać jakoś bardzo o zdrowie, tak jak w przypadku trenera rosyjskiego, no bo tak przynajmniej mówili ci, którzy grali w Rosji i mieli do czynienia z rosyjskim trenerem. Dlatego no, myślę, że będzie ok. To jest dobry kierunek. Zespół, można powiedzieć, że poza Stefanem bardzo się odmłodzi. No, nawet będzie młody trener i widać, że po zeszłym roku, gdzie można powiedzieć, że troszeczkę Skra nie była aż tak bardzo aktywna, jeżeli chodzi o transfery, w tym roku naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty i myślę, że zawodnicy, którzy zostali sprowadzeni, są to zawodnicy, którzy gwarantują dobry poziom gry i walkę o najwyższe cele. No, ja zawsze będę kibicował Skrze, bo jest ona w moim sercu i jest to, uważam, jeżeli chodzi o polskie kluby, to można powiedzieć no, mój dom. No i kiedyś może jeszcze będzie dane mi tutaj zagrać. Ja myślę, że podsumowanie samo w sobie, myślę, że bardzo proste. No, miałem tutaj 4 wspaniałe lata, bardzo dobrze mi się żyło, mieliśmy super zespół. Może ostatni rok nie był okazały wyniki i tytuły, natomiast ja myślę, że no, tworzyliśmy jakąś tam część historii i same 2 tytuły mistrza Polski, później to srebro, 1 finał Ligi Mistrzów, brązowy medal, no te Mistrzostwa Świata w Katarze, to jednak świadczy to o tym, że byliśmy naprawdę potęgą w świecie i myślę, że znowu Skra będzie też silna i ma szansę wrócić do, że tak powiem, do tradycji, która była przez ostatnie 7 lat, z czego im sobie z całego serca życzę. W miarę lat, jak już gram w siatkówkę, wiem, że trzeba wyciągać wnioski jak najszybciej, natomiast natomiast jak najszybciej zapominać o porażce, bo im dłużej siedzi ona w głowie, tym jest ciężej i dlatego pełen nadziei, myślę tak podobnie jak i koledzy, pełen zapału do pracy, chcemy walczyć na wszystkich frontach, chcemy zagrać bardzo dobrze i walczyć o obronny tytuł, jeżeli chodzi o Ligę Światową, potem będziemy walczyć w Mistrzostwach Europy. Żeby tylko zdrowie wszystkim dopisało, to myślę, że chęć wygrywania w nas jest bardzo duża.